Prawa miejskie Słupsk otrzymał w 1265 roku. Dawniej miasto było jedną z siedzib książęcych. W granicach państwa Gryfitów pozostało aż do jego rozbioru w czasie wojny 30-letniej. Współcześnie Słupsk jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym, a także węzłem komunikacyjnym. Miasto stanowi centrum gospodarczo-kulturowe w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się nazwa miasta Słupsk? Mamy aż dwie wersje tej historii. Uznaje się, że nazwa miasta pochodzi od słowa słup. Dlaczego? Prawdopodobnie chodzi o wieże strażnicze, dzięki którym mieszkańcy mogli obserwować okolice, aby ustrzec się przed niespodziewanym napadem. Inny wariant tej teorii głosi, że domostwa, ze względu na podmokły teren, wznoszono na słupach. Z kart historii wiemy, że Słupsk miał 3 ratusze. 2 z nich stały tutaj, w tym zapomnianym placu Słupska, Starym Rynku, obecnie zieja Duża Dziura. Pierwszy ratusz stał na Starym Rynku. O tym, jak wyglądał, wiemy z mapy Pomorza z 1618 roku. Pod koniec XVIII wieku został zastąpiony nowym budynkiem. Przetrwał jedynie 100 lat, gdyż po wybudowaniu nowego obiektu w 1901 roku został rozebrany. Trzeci ratusz jest niezwykle okazały. To budowla w stylu neogotyckim, która znajduje się przy Placu Zwycięstwa. Budynek od początku pełni funkcję siedziby władz miejskich. Jest to perełka sama w sobie, której nie trzeba reklamować. Największym kompleksem budynków zabytkowych w Słupsku jest ten oto Zamek Książąt Pomorskich. Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku wybudowano w 1507 roku za panowania księcia Bogusława X, pierwotnie w stylu gotyckim. W swojej długiej historii był kilkakrotnie przebudowywany. Po przejęciu Pomorza przez Prusy został zmieniony na koszary wojskowe. Po II wojnie światowej obiekt gruntownie wyremontowano. Obecnie zamek stanowi siedzibę Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W zamku znajdziemy liczne zbiory dotyczące historii regionu, jak pochodzący z 1618 roku oryginał mapy Lubiniusa, cynowe sarkofagi książąt oraz stałą wystawę sztuki pomorskiej. Ponadto w salach wystawowych zamku można obejrzeć m.in. jedną z największych kolekcji prac Witkacego. Do Muzeum Pomorza Środkowego należy także kilka pobliskich budynków, w tym zabytkowy młyn zamkowy, najstarszy zachowany obiekt przemysłowy w Polsce, wybudowany jeszcze przed wzniesieniem zamku. Spichlerz Richtera został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku przy ulicy Kopernika, a pod koniec XX wieku przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo Zamku Książąt Pomorskich. Obecnie w Spichlerzu mieści się sala wystaw czasowych oraz stylowa herbaciarnia. Do kompleksu muzeum należy również położona nieopodal brama młyńska, stanowiąca część dawnych obwarowań miasta. Dziś u jej podstawy funkcjonuje targowisko, na którym można kupić dosłownie wszystko. Jak wiele miast średniowiecznych, Słupsk ma również pozostałości obwarowań miejskich, bramy miejskie. Jedną z nich widzimy tutaj, a tu jest druga, brama młyńska. Nowa brama zbudowana jest na rzucie prostokąta z ostrołukowym otworem przejazdu. Jest ostatnim tego typu budynkiem powstałym w Słupsku. Od początku XX wieku w Nowej Bramie istniało muzeum, dziś mieści się tutaj galeria sztuki. Kościół mariacki został pierwotnie wzniesiony w stylu gotyckim pod koniec XIII wieku, a w swojej historii był wielokrotnie odbudowywany po licznych katastrofach. Dopiero w XX wieku zrekonstruowano barokową głowicę wieży oraz przywrócono nieistniejące od II wojny światowej zegary.
Wieża kościoła Najświętszej Marii Panny w Słupsku odchylona jest od pionu w kierunku południowo-zachodnim o około 90 cm. Kościół wzniesiony został w stylu gotyckim w XV wieku. W świątyni znajduje się wiele zabytkowych dzieł sztuki. Szczególnie wartościowym zabytkiem kościoła są bogato zdobione barokowe organy, które prawie w całości zachowały się w oryginalnej formie. A teraz pokażemy Wam kilka ciekawych miejsc ze Słupska. Zobaczmy. Baszta Czarownic zbudowana została jako baszta obronna, ale już w XVII wieku wnętrze zostało przekształcone na więzienie, w którym przetrzymywano kobiety posądzane o czary. Obecnie stanowi salon wystawowy Galerii Sztuki Współczesnej. Dokładna data powstania kościoła protestanckiego nie jest znana. Pod koniec wojny zostały z niego jedynie ruiny. Na początku lat 60. XX wieku narodziła się idea odbudowy obiektu z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki, którą to ostatecznie otworzono w 1971 roku. Budynek Poczty Głównej w Słupsku wybudowano w 1879 roku jako jeden z kilkuset obiektów prężnie rozwijającej się poczty niemieckiej. Jednak mało kto wie, że to tutaj urodził się Heinrich von Stephan, twórca znanej wszystkim pocztówki. 15 września 1945 roku nastąpiło w Słupsku uroczyste odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika powstańców warszawskich. Obecną formę uzyskał w 1946 roku. Pomnik przedstawia poległego powstańca, nad którym pochyla się orzeł, a u jego stóp klęczy płaczące dziecko. Nawet takie małe miasto jak Słupsk miało swoją sieć tramwajową. Słupsk był jednym z wielu mniejszych miast, które posiadały własną sieć tramwajową. Po wojnie wznowiono komunikację tramwajową z 2 liniami, ale już w 1959 roku sieć zlikwidowano całkowicie. Mimo wszystko ślad po słupskich tramwajach pozostał. Świadczą o tym wciąż istniejące na budynkach liczne zaczepy trakcyjne, a także kilkanaście słupów na ulicy Arciszewskiego i Kaszubskiej. Przyszedł czas na podsumowanie naszej wycieczki po Słupsku. Nie ulega wątpliwości, że miasto, tak jak Koszalin, jest najważniejszym ośrodkiem miejskim na Pomorzu Środkowym. Właśnie w tym mieście odbywają się liczne imprezy plenerowe. Będąc tutaj, warto zobaczyć także szlaki historyczne. Hasło Słupsk więcej niż myślisz idealnie przyciąga tych, którzy wcześniej tu nie byli. W Słupsku znalazłem fantastyczne lody z dzieciństwa. To jest lód, który jest w całości maczony w gorącej czekoladzie. Ona natychmiast twardnieje, jest miękka i do tego jeszcze jest posypka. No i zjedz.